A dzisiaj w naszym odcinku, oczywiście kobieta niezwykła, bo ja zwykłych nie zapraszam, autorka książki Katarzyna Ratajczyk. Dzień dobry, witam. A książka nosi tytuł Niezniszczalny. Prawdziwe opowieści przedsiębiorczych kobiet, czyli czego uczy nas porażka. To jest ta książka. No i Kacha, powiedz mi, dlaczego w ogóle piszesz o znowu kobietach, bo przecież tyle jest artykułów na ten temat, każdy pisze, jak pięknie my zbudowałyśmy ten biznes i osiągnęłyśmy sukces, my kobiety sukcesu. Czy jest na to rynek? Po co pisać takie rzeczy? Wiesz co, mi się wydaje, że jednak ta książka jest inna. Będę się upierać, że jest inna, bo też powstała troszkę z absolutnie spontanicznych, naturalnych pobudek. Ja wierzę, że jak coś jest podszyte i wynika z jakiegoś prawdziwego zdarzenia, przeżycia, emocji, no to jest na to miejsce. Zresztą podobno się nieźle sprzedaje w Empiku. Mam nadzieję, że miejsce jest. Ale słuchaj, a jak wybierałaś? Bo autorek tych opowieści, nie autorek, jest tylko 11 bohaterek. 11. A jak je wybierałaś, te bohaterki? No rzeczywiście zaczęło się od śniadania w sieci przedsiębiorczych kobiet, którą znasz i gdzie też jesteś i bywasz i właśnie jesteś jedną z mentorek. Poszłam na takie śniadanie zaproszona przez Kasię Wierzbowską, która jest prezeską, którą znam od lat, ale też wtedy gościem śniadania była Kinga Nowakowska. Ja tu sporo o niej piszę, ponieważ z Kingą współpracuję i stwierdziłam, że jak Kinga została zaproszona, to pojedziemy tam razem. Pojechałyśmy razem. No i ja muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się aż takich wrażeń, bo tam było ze 40 kobiet. Wszystkie się przedstawiały też. Potem był czas na takie swobodne rozmowy. Znałam Kingę, natomiast nie znałam tych szczegółów jej biografii, które ona częściowo tam opowiedziała. A tutaj są w książce i w ogóle zaraz wam opowiem, co tam jest. W ogóle tam jest grubo. Tam jest miejscami grubo, tak. I jak się stwierdziłam, że po prostu to jest taki materiał, tyle historii i właściwie miałam takie naiwne przekonanie, jak wychodziłam stamtąd, jeszcze pod wpływem tych innych kobiet, które poznałam, tych innych przedsiębiorczyń, tych innych właścicielek firm, że to trzeba jakoś uwiecznić. I chciałam to strasznie uwiecznić, a jak wiadomo, już nawet chyba wiceszef Google na jakiejś konferencji powiedział, że niestety, ale przetrwa tylko to, co w analogu, więc trzeba pisać książkę. No dobrze, ale jak wybierałaś te kobiety? No bo wiesz, tych kobiet w sieci jest dużo zrzeszonych. Powiem tak, no rzeczywiście wybierałyśmy spośród mentorek, to była pierwsza, bo ty byłaś tam mentorką, pierwsza druga czy druga edycja? Chyba, druga edycja biznesu w kobiecych rękach, czyli takiego programu, w którym zaczyna się biznes i ma się mentorkę, tak jak na przykład ty byłaś jedną z nich. No i ja rzeczywiście z tej listy wybierałam trochę na zasadzie intuicji, bo każda, jak się czytało takie krótkie opisy, te biogramy, ciągle. to wiesz, no każda była interesująca, bo to mi chodziło tylko o to, żeby były trochę różne biznesy, tak, żeby i rzeczywiście 3 dziewczyny są z takiego kręgu technologii. No i bardzo dobrze. Są takie usługi jak, znaczy nie, ty jesteś jedyna w tej formie takich usług dla kobiet, ale są też ciuchy. Bardzo takie, które ciuchy? No ciuchy Bialkon, Basia Chwesiuk. Tak. I zresztą ogromna firma, tak? Tak, to tak, ona jakby skala biznesu u niej i chyba u Kingi to jest rzeczywiście taka największa. I no też jest Marta, która prowadzi firmę Świat Kadr, doradztwo dla biznesu. Czyli różne kategorie. Bardzo różne. Biznesu. Zależało mi też, chciałam możliwie to zróżnicować wiekiem. Ale to ci się chyba udało, wiesz, bo ja wzięłam tą książkę do rąk i mówię, nic mnie tu nie zaskoczy, tak? Słuchajcie, wzięłam tą książkę, przeczytałam i kurczę, wiesz jak ja się zainspirowałam tą książką? Ktoś mi powiedział, no wiesz, no prowadzisz biznes, co cię zaskoczy? No tak, przeszłaś upadki, wzloty, raz się udawało, raz nie. Otóż bardzo dużo mnie to zaskoczyło i zainspirowało. Wiesz, bo babki piszą o porażkach czy jakichś potknięciach z perspektywy swojego życia oczywiście, ale na różnych etapach i to były różne rzeczy, bo wiesz, porażka może być twoją też to, że ty miałaś świetny koncept na biznes, tego nie wykorzystałaś, wycofałaś się z tego, tak? I ja myśląc o tym, co ja bym chciała dalej ze swoim życiem zrobić, mam coś w głowie. I czytałam tutaj, pamiętam, jeden z wywiadów kobiety i ona mówi, słuchaj, nie trzeba, jeżeli wierzysz w to, nie martw się, że tego nie umiesz, znajdziesz ludzi, którzy ci pomogą to zrobić. I ja mówię, o żeż ty, trafiłam na tę książkę w odpowiednim momencie swojego życia. Ale wiesz co, i często to słyszę i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie, no raz, że komplement, ale no taka ogromna zwyczajnie radość, bo kilka i moich koleżanek bliższych, dalszych do mnie napisało po przeczytaniu książki,
książki, że ta książka trafiła do mnie w tym momencie, co Tak, trzeba. tak. I to jednak jest coś niesamowitego w tym. Ja gdzieś tam wierzę w to, że właśnie dlatego, że to jest na jakiejś u początku, na jakimś ziarenku prawdy oparte. Po prostu ja naprawdę przyszłam, naprawdę się zachwyciłam, bo ja wiedziałam, że Polki są przedsiębiorcze. Ja wiedziałam, że biznes w tej chwili to jest 37% przedsiębiorców w Polsce to są kobiety, że ta dynamika jest duża. Ja to niby wiedziałam, ale wejść do środka, zobaczyć historii. i te, które wiesz, już mają 20 lat doświadczenia albo więcej, spotykają się z tymi, które dopiero mają marzenie i po prostu ta wymiana, że jest takie miejsce, tu Marta podkreśla, że ktoś do niej zadzwonił, to powiedział, że w jakimś małym mieście jest dziewczyna, która strasznie by chciała otworzyć biznes, może byś z nią porozmawiała. Ona mówi, ja mogę z nią porozmawiać, ale ja jej już radzę, niech ona znajdzie coś, jakąś fundację, jakąś organizację, jakąś sieć, jakieś wręcz koło gospodyń wiejskich, po prostu jakieś kobiety, co się spotkają i po prostu ta wymiana dużo daje. I ja myślę, taką mam nadzieję, że ta książka też do tego tak troszkę No to dla kogo jest ta książka, Kasia? To jest dla doświadczonych osób, które prowadzą biznes, czy dla tych, które dopiero startują w biznesie? Wiesz co, ja bardzo jestem dumna, bo tutaj te komentarze, wśród tych komentarzy jest pani Teresa Mokrysz, jedna z listy czołówki najbogatszych kobiet w Polsce, właścicielka Mokate, i ona twierdzi, że po prostu dla niej to było ciekawe, tak? Osoby z takim doświadczeniem, która jakby też całą sobą to wspiera, jest za, trzyma kciuki. Z drugiej strony jest Ania Kruk, która jest i młodsza, i jej biznes jest młodszy. Ale była w biznesie od urodzenia. I też twierdzi, że tutaj po prostu jak to czyta, to widzi swoje doświadczenia i też jej się to podoba i że uważa, że to jest dla tych, co mają biznes i co marzą o tym, ale ostatnio usłyszałam też, że w ogóle to nie o to chodzi. I to powiedziała mi kobieta, która jest w trakcie czytania, już jest po połowie, i powiedziała, nie, ja ani nie chcę zakładać biznesu, ona pracuje w administracji, na uniwersytecie. I co jej daje ta książka? I ona twierdzi, że po prostu bardzo fajnie się czyta, bo to są też po pierwsze, bo są prawdziwe, bo czuć, że nie są ucukrzone, nie są takie jak z kolorowych pism, że po prostu sukces i na końcu masz zdjęcie wystylizowane przez stylistkę i wszystkie babki wyglądają tak samo. Tu jest tak naprawdę 12 biznesów, czy 11? 11 biznesów, 11 historii, 11 żywych, prawdziwych kobiet, które mówią o porażce, ale mówią też o swoich sukcesach, błędach. Fajne to jest, powiem szczerze, to jest fajne, dlatego że ja Ciebie zapytałam kiedyś, Kasia, jak uważasz, która historia jest najfajniejsza? A Ty mi powiedziałaś, wiesz Iza, to nie chodzi o fajne czy niefajne, wy jesteście po prostu inne. Kilka z Was podkreśla, że po prostu że konsekwencja. Tak jak Kinga mówi, każdy pomysł wyjdzie, tylko musisz być konsekwentny. Tak, i do it. No i robić. Ja polecam. Niezniszczalne, Katarzyna Ratajczyk, książka dostępna w Empiku i innych księgarniach, więc łatwo kupić. Wydaje mi się, że nie tylko osoby, które też jest audiobook i jest... A kto czyta? Nie Ty? Nie, 3 kobiety czytają. A to ciekawe. Z podziałem na rolę. Jest audiobook, jest e-book, także są możliwości. No to dziewczyny, kupujemy, inspirujemy się. Te, które prowadzą biznes, te, które mają zamiar prowadzić biznes i te, które nie prowadzą biznesu, a chciały poczytać fajną książkę o prawdziwych historiach kobiecych. Ja dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Was pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Pa!